W tym nieco świątecznym filmie kontynuuję remont łazienki w naszym domu na północy. Zajmę się wylewką na podłodze, opłytowaniem ścian i skosu, a także opowiem o planach remontowych na kolejne miesiące. Przyjechaliśmy na święta. Jest bardzo zimowo na zewnątrz. Około 20 cm śniegu. W tej chwili jest minus 16 na dworze. O, jakie malownicze sople piszą. No, dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. 25. Koncepcja trochę uległa zmianie co do prysznica, to znaczy zamiast brodzika, który się okazał problematyczny, bo ciężko było zrobić wodoodpornienie podłogi, to zamiast tego postanowię, że po prostu będę kontynuować tą podłogę dalej tam. Na końcu dam odpływ liniowy i potem całość się zapłytkuje. W ten sposób po prostu będzie szczelna podłoga i kanalizacja będzie normalnie podłączona i uniknę jakichś tam potencjalnych problemów, no i nie będzie też żadnego progu ani nic, będzie jednolita podłoga po prostu przechodzić pod prysznic. No także na tym się skupię. Będę teraz kłaść płytę właściwie i wpasowywać ten odpływ. Muszę wyciąć kawałek podłogi tutaj przy samej ścianie wzdłuż, sprawdzić spadek jak wygląda, połączyć rury, uzupełnić trocinami tutaj to no i jak to będzie zrobione, to następne w planie jest położenie płyt na ścianach, tak żebym mógł położyć hydroizolację na podłodze i tyle. No liczę na to, że dzisiaj uda mi się, oprócz tego, że pocisnąć z tym, to uda mi się też położyć płyty, przynajmniej w tej dolnej części ścian. Pokazać taką mam nadzieję. No zobaczymy jak to się uda. Dobra, biorę się do roboty. No to mamy update po w sumie kilku dniach, ale niewiele tutaj się działo. Jakoś tak nie składało mi się, żeby nagrywać. Pierwszego dnia jak tutaj obkładałem ściany, to ustawiłem wszystko, GoPro i tak dalej. Okazało się, że nic się nie nagrało, bo bateria się zaraz rozładowała. Jakoś przegapiłem sygnał, bo miałem słuchawki. No w każdym razie sytuacja wygląda tak, że ściany są częściowo pokryte płytami. Na dole tam takie paski sklejki z odpadu. Tutaj na tej ścianie jest taki patchwork. Na to nie ma znaczenia, bo to i tak będzie zakryte jeszcze gipsokartonem i błazerią i tak dalej. Za chwilę będę się zabierać za wylewanie posadzki samopoziomującej. Tutaj już posadzka czeka. Wiaderko tutaj właśnie przygotowuję miejsce. Tutaj trochę posprzątałem. Pracowałem teraz przed chwilą jeszcze tutaj nad tym prysznicem. Zamontowałem odpływ liniowy tutaj i płyty podłogowe
ze spadkiem. Było to dosyć ciężko zrobić, ponieważ tutaj po krawędzi płyty widać, jak bardzo nierówna jest podłoga. Tutaj mamy z tej strony jakieś centymetr, natomiast tam mamy jakieś 3 cm. No i też tutaj widać przy ścianie, w tym rogu ta płyta mi wyznacza poziom na ścianie. Tutaj jest praktycznie 0 w narożniku, a z tej strony mamy jakieś 4 cm. Także grubo, naprawdę strasznie krzywo. Myślałem, że nie będzie mi to przeszkadzać, że nawet w sumie dobrze, że jest ten spadek taki naturalny, ale potem jak sobie pomyślałem o prysznicu, tutaj wypoziomowaniu tego, tym, żeby drzwi od prysznica się otwierały i zamykały na obie strony bez problemu, nic żeby nie wadziło, to stwierdziłem, że zrobię tą posadzkę samopoziomującą i będę miał problem z głowy. Nie będę siebie przeklinać za to, że tego nie zrobiłem na etapie kładzenia płytek. No dobra, także ja tutaj sprzątam i będziemy za chwilę robić posadzkę. Mamy następny dzień. Idziemy zobaczyć, jak wygląda posadzka. Zapomniałem, że taki syf tu zostawię. Nieważne, nie zwracajcie uwagi. Okej, strasznie ciemno. Ale widzę, że posadzka stwardniała. Nie miała wyjścia za bardzo. O, rozświetlimy sobie. No, wygląda w miarę spoko. Zaraz będę sprawdzać, jak to wyszło z jej równością. Bo tutaj nie wiem, czy będą jakieś górki i tak dalej. Z reguły jakieś tam minimalne są. Zaraz zobaczymy. Ogólnie wyszło całkiem nieźle. Tu jest w jednym miejscu taka górka, co widać, ale myślę, że ją mi się uda dosyć łatwo zniwelować, ale różnice nie są duże. Ta górka ma jakieś 5 mm wysokości, czy do poziomu. Tam jest trochę nierówno, bo tam już było tuż nad samą płytą, także nie chciało się za bardzo jakoś tak rozpływać. Natomiast ta część tutaj cała praktycznie wyszła bardzo ładnie, równiutko na obie strony. Tak ogólnie jestem całkiem zadowolony, jak to wyszło. Dzisiaj zajmiemy się kładzeniem płyt. Tutaj będziemy kłaść płyty na tą ścianę za mną, sufit, tą ścianę z oknem
I jeszcze tutaj zrobimy izolację. Też upchnę tą izolację, bo jest trochę miejsca. Będzie mnie zawsze ciągnęło już. I być może tutaj też położę płyty i być może nawet wywiercę już otwory na spoty, ale to zobaczymy. Dzisiaj ostatni dzień. Tutaj następnym razem będziemy tutaj prawdopodobnie na wiosnę albo latem. Także chcę tutaj podszykować tyle, ile się da. Potem będziemy pakować narzędzia i się zbierać. Dobra, najpierw muszę się wziąć za porządki, muszę tutaj to ogarnąć, bo to jest normalnie straszny syf. Wszystko jest zapylone od posadzki wczoraj. Także bez dalszej zwłoki biorę się. Jeżeli dotrwałeś bądź dotrwałeś do tego miejsca, to chciałem się z Tobą podzielić planami na kolejne etapy remontu piętra naszego domu oraz nieco zwizualizować, jak mniej więcej będzie to wyglądać po remoncie. Przygotowałem układ piętra, który sam w sobie niewiele się zmieni, ale każde pomieszczenie zostanie mniej lub bardziej wyremontowane. Ale jakiś taki smutny ten czarno-biały plan. Dodajmy nieco realizmu, na przykład wypełnienie ścian strocin. Od razu lepiej. Prawie jakby się tam było. Na podłogę trzeba by jeszcze dać jakąś starą, paskudną wykładzinę. No, zaczyna to już przypominać stan, w jakim dom został kupiony. Jeszcze tylko brakuje zielonych schodów, ale zaraz temu zaradzimy. Pyk, 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 pyk. O, i jest. No to teraz plany podłogowe. W łazience będą ciemnoszare płytki, o mniej więcej takie, a w reszcie pomieszczeń zostanie zdarta ta okropna wykładzina i położona zostanie lita sosnowa podłoga. Dalej jeszcze coś mi tak nie do końca pasuje z tym, jak to wygląda. Może osadźmy ten dom w jakimś otoczeniu. O, no teraz od razu lepiej. Pierwszym pomieszczeniem, za które się wziąłem, jest łazienka. We wnęce prysznicowej będzie odpływ, bateria z deszczownicą i szklane drzwi, a zaraz przy wejściu będzie toaleta. Na końcu łazienki zamontuję szafkę z umywalką. Dodatkowo będzie jeszcze grzejnik na ręczniki, jakaś może ławeczka z ręcznikami i najpewniej dywanik łazienkowy. No, teraz przypomina to trochę prawdziwą łazienkę. Z łazienki wychodzimy do takiego przedpokoiku. Tutaj nie mamy szczególnych planów związanych z wyposażeniem. Jedyne co to pewnie na podłodze pojawi się jakiś dywan. Ale jeśli chodzi o plany remontowe, to planujemy zedrzeć ze ścian i z sufitu stary paździerz i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie skończy się na malowaniu. Z przedpokoiku wchodzimy do tak zwanego saloniku. Wydaje mi się, że trochę za dużo tu zdrobnień, no ale zostańmy przy saloniku. Tutaj w rogu stanie narożna kanapa z dywanem i stolikiem. Do tego dojdzie pewnie jakaś pufa. Na przeciwległej ścianie postawimy szafkę z telewizorem i konsolą. Przy pozostałej ścianie najpewniej staną regały, no i na pewno pojawi się jakaś lampa podłogowa dla klimatu. W saloniku będą na pewno malowane ściany i nowy sufit wraz z włazem na poddasze, bo w tej chwili na stryszek nie mam absolutnie żadnego dostępu. Następne pomieszczenie to mała sypialnia, gdzie planujemy zmieścić jedno mniejsze łóżko, takie dziecięce i jedno pełnowymiarowe pojedyncze. No i oczywiście jakaś szafeczka z lampką też się musi znaleźć. Prawdopodobnie więcej mebli tutaj nie będzie. Tutaj podobnie jak w saloniku głównie skupimy się na remoncie ścian i sufitu. Przejdźmy teraz do głównej sypialni. We wnęce utworzonej przez prysznic staną garderoby. Pod oknem postawimy najważniejszy mebel w sypialni, czyli podwójne łóżko oraz szafeczki nocne. Znajdzie się też miejsce na komodę. Do tego jeszcze dywan, w kąciku zapewne stanie fotel oraz lampa. No, mniej więcej tak. To pomieszczenie jest na liście priorytetów zaraz po łazience. Być może uda nawet zacząć się tutaj remont równolegle. W sypialni na ścianach będziemy mieć błazerię oraz tapetę z klasycznym szwedzkim wzorem.
Będzie też nowy sufit. Ostatnim pomieszczeniem na piętrze jest składzik. W nim też najmniej będzie się działo, bo planujemy tam wstawić tylko jakieś regały czy półki. No i tak samo jak wszędzie indziej będą malowane ściany oraz sufit. A może ty, drogi widzu, masz jakieś sugestie albo pytania odnośnie tego, jak będzie postępować remont w naszym domu? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu. Na pewno na niego odpowiem. A teraz wracajmy do remontu łazienki. No to ściany obłożone. Tutaj wszystko ładnie wyszło. Z tej strony też bateria się kończy w latarce. Jedyne co zostało, jeśli chodzi o gipsowy karton, to tutaj ten pasek sufitowy, ale też następnym razem muszę go zaizolować i obłożyć płytą, wywiercić otwory i tak dalej. Także tym się zajmiemy następnym razem. Jestem całkiem zadowolony, jak tutaj się udało to zrobić. Następnym razem najprawdopodobniej dopiero latem będziemy się dalej brać za tą łazienkę i miejmy nadzieję, że ją skończymy. No dobra, teraz muszę się spakować i sprzątać, bo jutro z samego rana wracamy.